Szanowni Państwo, na swoim kanale wiele miejsca poświęcam wkrętakom. Dlaczego? Bo to chyba najpowszechniejsze narzędzie w każdym warsztacie, ale też i obowiązkowy element wyposażenia każdego gospodarstwa domowego. Choć wydaje się, że niewiele tutaj można jeszcze zrobić, to producenci wciąż prześcigają się w opracowaniu coraz to nowszych rozwiązań, które mają usprawnić pracę tymi narzędziami. Ostatnio zrobiłem mały przegląd po nietypowych wkrętakach z wymiennymi bitami, a w tym filmie chciałem bliżej zaprezentować jeden z nich. Saburkat SCRS-01 przychodzi do nas w materiałowym etui o wysokości 17 cm i szerokości 9 cm. Futerał wykonany jest z bardzo cienkiego materiału, wyposażony jest w szlufkę na pasek, a zapinany jest na rzep. Wewnątrz mieści się rękojeść, przedłużka 10 cm na bity z gniazdem magnetycznym i jednym bitem PH2 oraz 4 brzeszczoty do pilarki szablastej. Dlaczego w komplecie są i bity, i brzeszczoty? Bo rękojeść łączy w sobie dwie funkcjonalności. Z jednej strony to wkrętak, a z drugiej uchwyt do brzeszczotów, podobny do tych Boscha czy Milwaukee, które już prezentowałem na tym kanale. Rękojeść jest całkiem długa i mierzy 16 cm, ma okrągły przekrój o średnicy około 4 cm i waży około 193 g. Z przodu znajduje się metalowy pierścień do mocowania osprzętu. Pozostała część wykonana jest z plastiku z dwoma małymi gumowymi wstawkami z logo marki i symbolem produktu. Ale to według mnie pozostaje praktycznie nieistotne dla chwytu. Jeśli chodzi o rękojeść, to jej faktura jest całkiem przyjemna do trzymania. Profil poprzeczny sprawia, że wygodnie się ją obraca w dłoni i pokręca palcami. Profil podłużny pozwala na jej pewne objęcie dłonią i wygodne ułożenie kciuka we wcięciu. Z tyłu żółta część to odkręcany magazynek na bity. Mieści się tam dodatkowe 6 krótkich końcówek oraz umieszczony centralnie adapter umożliwiający mocowanie nasadek 1/4 cala. Jeśli wierzyć producentowi, to końcówki te wykonane są ze stali S2. Jednak wyciąga się je bardzo źle z magazynka, a gdy ma się spocone dłonie, to wychodzi to jeszcze gorzej. Dodatkowo nie ma bezpośredniego dostępu do środkowego gniazda, więc aby dobrać się do adaptera dla nasadek, trzeba wyciągnąć wpierw kilka bitów. Od góry znajdujemy sprężynujący żółty suwak. Po jego odciągnięciu rękojeść możemy delikatnie złożyć, ustawiając ją w pozycji chwytu pistoletowego o kącie rozwarcia około 120 stopni. Długość części chwytanej dłonią maleje wówczas do około 9,5 cm po stronie wewnętrznej i około 11,5 cm po stronie zewnętrznej. Oczywiście możliwość zmiany geometrii uchwytu powoduje, że w każdej pozycji zyskuje on odrobinę luzu. Nie jest to jednak coś, na co zwracamy uwagę w trakcie pracy. Jeśli chcemy zamocować osprzęt, to wsuwamy go do gniazda i kręcimy pierścieniem zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wówczas boczny bolec, który znajduje się wewnątrz, dociska element znajdujący się w gnieździe, blokując go. Taki sposób montażu powoduje, że nie ma zaznaczonej na obudowie pozycji pierścienia, w której osprzęt byłby zamocowany. Nic dziwnego, różne grubości osprzętu, to jest bitów i brzeszczotów, wpływają na tę pozycję. Powinniśmy więc pamiętać, by mocno dokręcić pierścień. Osprzęt naprawdę dobrze trzyma się w gnieździe. Nawet w trakcie piłowania drewna nie zdarzyło mi się, żeby brzeszczot się wysunął. Niemniej jednak znowuż możemy doświadczyć pewien luz na zamocowanym osprzęcie. Aby wyciągnąć osprzęt, należy obrócić pierścień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Gniazdo ma głębokość około 17 mm i na upartego możemy włożyć tam krótki bit. Jednak aby wygodnie pracować końcówkami wkrętarskimi, to trzeba używać albo długich bitów, których nie ma w zestawie, albo przedłużek. Oczywiście nie musimy się ograniczać tylko do tej, która jest dostarczona w komplecie. Czy wygodnie się wkręca tym wkrętakiem? W mojej ocenie bezsprzecznie tak, chociaż w przypadku używania uchwytu pistoletowego idealna byłaby jeszcze grzechotka. A jak z brzeszczotami? W zestawie mamy dołączone 4 brzeszczoty, każdy z nich zapakowany jest oddzielnie i mają one swoje miejsce w etui. W komplecie znalazły się jeden brzeszczot typowo do metali, jeden do drewna z metalowymi wstawkami oraz 2 identyczne brzeszczoty do drewna. Niestety tym razem nie da się ich schować do rękojeści. Po pierwsze ze względu na jej budowę, a po drugie ze względu na fakt, że pozostała część miejsca zagospodarowana jest bitami. Wszystkie dołączone brzeszczoty mają długość 15 cm i są odpowiednio opisane. Po jednej stronie mamy dane techniczne brzeszczota, czyli długość TPI,
materiał, z którego jest wykonany oraz jego cechy charakterystyczne podane w formie piktogramów. Z drugiej strony znajdujemy wykaz materiałów, do których najlepiej nadaje się dane ostrze. Jednak największym atutem tej rękojeści, który w mojej ocenie z naddatkiem rekompensuje chyba najmniej wygodny sposób mocowania brzeszczotu oraz brak magazynka na ostrza, jest możliwość ustawienia i w tym przypadku geometrii rękojeści. Zatem jeśli preferujemy, będziemy mogli nią pracować jak piłą rekinem w pozycji na wprost. Jeśli jednak będziemy woleli, możemy uzyskać bardziej tradycyjną, pochyloną pozycję rękojeści. Brzeszczot możemy zamocować zarówno zębami skierowanymi w dół, jak i w górę, gdyby dla kogoś to miało okazać się pomocne. Zdecydowanie jest to fajny gadżet do domu, w dodatku czasem pozwoli zrobić coś więcej niż tylko wkręcić śrubkę. Również jest to sprzęt godny do rozważenia, jako alternatywa dla innych rękojeści do brzeszczotów do pił szablastych. Jeśli jednak myślimy o tym narzędziu tylko jako wkrętaku, to wydaje mi się, że na rynku znajdziemy coś dużo ciekawszego.